Witam Was. Dzisiaj kolejna część. Dzisiaj robimy sobie kolejny filmik o roślinach jadalnych. No niestety znowu muszę go robić sam, bo żona zbiera pokrzywę akurat teraz przed deszczem, żeby sobie zrobić za chwilę szejka i troszkę soku z tego. No pogoda nas ostatnio nie rozpieszcza za bardzo, nie można się tutaj za bardzo cieszyć nią, także robię szybciutko ten film, bo nie wiem, bo w każdej chwili może zaraz coś lunąć z nieba, także trzeba się troszeczkę sprężyć. Także może zaczniemy sobie tutaj od pierwszej, można powiedzieć, dziedziny. Tu mamy pokrzywę, ona już teraz jest w lepszym stanie, już jest większa, można powiedzieć. Łapiemy ją oczywiście od dołu, zamykamy, o tak, gnieciemy to wszystko, to ciężko jedną ręką, zgniatamy drugi raz, jeszcze raz, zgniatamy to porządnie i teraz można ją zjeść. Dobrze, to jest ta pokrzywa. Teraz jeżeli ją dobrze zgnietliśmy, to już nas nic nie poparzy i teraz ją można normalnie zjadać. Na smaku na początku Wam się może wydawać troszeczkę dziwna, ale jak się człowiek do niej przyzwyczai, to już teraz smakuje jak normalne, zwykłe pożywienie, które na co dzień można zjadać. Jest przepyszna. Tutaj mamy obok mniszek od razu, przy okazji, niedaleko. Mniszek, pamiętajcie, żeby tutaj z tyłu nie miał włosów, bo przeważnie jak ma takie włosy z tyłu, to już może nie być to do końca mniszek. Znowu mi kot ciągnie na kable z mikrofonu. Tutaj mamy kolejnego mojego faworyta. Podogrycznik. O nim już filmy bardzo szeroko były, playlista zioła, tam znajdziecie je dosyć sporo, jak go też rozróżnić, trójkątna łodyga i tak dalej, także to jest dość ważne zioło. Tutaj jeszcze jest w mniejszym stadium, wygląda o tak, taki pomarszczony, on oczywiście będzie dużo większy niż teraz jest, także można zerwać. Nie, to jest mój podagrycznik, kot, nie dostaniesz go. I takiego podagrycznika można oczywiście w całości chrupać, tylko popatrzeć, żeby nie było jakiegoś robaka na nim czasem. Smacznego. Pyszne. Śniadanko. Tutaj mamy kolejne. Już tutaj się cały najem przy okazji. Młode liście maliny, jak najbardziej jadalne, można już z nich korzystać. Tutaj mamy, w tym roku mam strasznie urodzaj, można powiedzieć. To jest wszystko bluszczyk kurdybanek. Tak tutaj się wysiał, aż gdzieś odtąd się zaczyna i idzie aż tam, o. A tam dzielna żona w połowie pokrzyw zbiera pokrzywy, a ja robię Was film. Dobra, to jest bluszczyk kurdybanek. Tak to wygląda. Tu jest całe morze jego. Tu już niektóre kwitną, jak widać. Tak wygląda, jak kwitnie. Bluszczyk kurdybanek jest jadalny. Całkowicie całe można to tak zerwać, jak jest, i można to zjeść. No tu akurat można się już nim najeść dosyta ogólnie. Stół jest nakryty do pełna. Nawet nie dałbym rady tego zjeść. Przypuszczam, że chyba nawet całe lato nie dam rady tego wszystkiego zjeść, co tu wszystko w tym roku wyrosło. I to jest tylko jedno miejsce. Jeszcze jest jedno, gdzie rosło. Powiem Wam, że zauważyłem, że on lubi jakieś bardziej takie skaliste ziemie. Wiecie dlaczego? Ponieważ myśmy tutaj, może to miejscami będzie widać, chociaż słabo, myśmy tutaj kiedyś nawieźli kamieni, bo tu była ścieżka, jak tu były konie jeszcze, i później nawieźliśmy piasku. I nie wiem, czy ten piasek i te kamienie mu takich właściwości tutaj nie dały, że on się tak rozrósł, bo on mi się nigdy tak nie rozrósł jak tutaj, w tym miejscu. Także przypuszczam, że on chyba bardziej lubi takie tereny skaliste, coś w tym stylu. O, tutaj nawet tu widać lepiej, tutaj były takie czerwone dachówki i cegły rzucone. To jest rozdrobnione wszystko na drobne kawałki.
I tu właśnie jest to na całości, nie? Wszystko zasypane. Także coś takiego, nie wiem. Widocznie mu ten teren bardzo sprzyja. Tutaj kolejna rzecz, on akurat jeszcze jest zamknięty, ale już zaraz będzie, dlatego już mówię o nim teraz, ponieważ do połowy maja mamy jeszcze daleko, czyli kwiat mniszka również jest jadalny. Ten styl z mniszka również jest jadalny. Ogólnie mniszek jest cały praktycznie jadalny, cała roślina. To, że się mówi, że sok jest trujący z tych łodyg, ten biały, to jest mit. Tego nie słuchamy, to jest mit. To można normalnie wszystko w całości zjadać. Przynajmniej ja to zjadam co roku i nadal mam się bardzo dobrze. Tutaj mamy liście koniczyny. No, już mnie kot zdeptał. Tutaj mamy liście koniczyny, również są jadalne. Można je śmialutko sobie dorzucać do jakichś sałatek, do szejków, byle gdzie chcemy, nie ma problemu. Tutaj zaraz obok mamy jeszcze malutkie, ale są. Tak je próbuję złapać. Może poszukamy gdzieś większych. Dobra, tutaj mamy troszeczkę większe. To są właśnie liście kwawnika, które również można teraz już spożywać. I są również bardzo pyszne do sałatek, do drinków. Można byle gdzie sobie dorzucać. Można i też na surowo sobie chrupać. Także liście kwawnika można jeść. Również bardzo ciekawy aromat. Całkiem inny niż reszta. Tutaj mamy liście brzozy. One u mnie jeszcze się do końca nie otwarły, jak widać. Próbuję złapać tą ostrość, ale no nie da się, bo mi tu jakieś inne rzeczy się wbijają w tło i przez to nie chcę złapać ostrości. W każdym bądź razie liść brzozy jest jadalny. Tutaj można go sobie zjadać, przynajmniej w tej młodej formie, bo później staje się zbyt gorzki, żeby go połknąć. Obok od razu mamy buka. Liść buka tylko i wyłącznie młody. Młodziutkie listki można również sobie zjadać. Później nie nadaje się do zjedzenia. Tutaj od razu idziemy dalej. Mamy wierzba biała tak zwana. Młode listki również są jadalne. W małych ilościach oczywiście, podobnie jak buka. Buk również w małych ilościach jest jadalny. Tylko pamiętajcie tutaj, że one mogą zawierać już aspirynę. Uczulenie na aspirynę i połączenie tych liści razem ze sobą może się już źle skończyć, jeżeli ktoś ma uczulenie na aspirynę, ponieważ wierzba zawiera w sobie aspirynę tak zwaną. Można to tak w skrócie powiedzieć. I też małe ilości, gdzieś tylko troszeczkę do sałatek dorzucić. Jest taka opcja. Kolejną rzeczą to jest jasnota fioletowa, która już zakwitła. Ona jest jeszcze u mnie mała dosyć. Ona wygląda jak pokrzywa i ma takie kwiaty na sobie. To jest taka pokrzywa, która nie parzy. I tutaj również można ją jeść, ale ja akurat jej nie jem, ponieważ ona nie należy do moich faworytów, ponieważ ona strasznie grzybami smakuje. A grzyby nie są moją specjalnością w smaku, niestety. Taki to już los szamana, że mu grzyby nie za bardzo smakują. Młode listki róży. To jest róża, młodziutkie listki również są jadalne. Tylko i wyłącznie w tym młodym stadium można je zjadać. I tutaj zaraz powiem wam obok, chociaż jeszcze ich nie ma. Ale tutaj będą listki głogu. Listki głogu również można zjadać tylko i wyłącznie w tym pierwszym stadium. Później będą już za gorzkie, za grube i już nie będą jadalne. Przejdę sobie od razu dalej. Kwiat forsycji. Również jadalny jako przyprawa, można powiedzieć, gdzieś do sałatek można troszeczkę dodawać sobie. Tak to wygląda. Kolejna rzecz, co tutaj mamy, to jest liść porzeczki czerwony, nie czerwony, tylko czarny. To jest liść czarnej porzeczki, również jest jadalny w młodym stadium, jak najbardziej możemy z niego korzystać i możemy sobie je zjadać. Również na herbaty się nadają i tak dalej.
Tutaj mamy młode listki agrestu. Również teraz są jadalne, można je również zjadać. To wszystko w młodym stadium, także teraz mamy naprawdę dużo. Mamy nawał tych roślin, które można zjadać, bo część z nich znowu odpada. To jest tylko miesiąc, dwa i później znowu odpadają, bo już nie są jadalne. Czyli teraz jest, można powiedzieć, taki przełom, wysyp tak zwany, co można teraz zjadać. Pomimo, że nie mamy jeszcze wcale aż tak ciepło, jest początek roku, ale taka jest prawda. Nim o to zapytacie, to liści jabłoni się nie je, ponieważ zawierają za dużo szczawianów. Także tu już uprzedzam pytanie, w razie czego. Liść gruszki ogólnie nie jest jadalny na surowo. Trzeba by go było ugotować i gdzieś około 20 minut trzeba by było go gotować, żeby można było go zjeść, co praktycznie nie jest opłacalne. Można zjeść w tym samym czasie coś innego, co jest na surowo dostępne. Tutaj jeszcze go nie ma, ale zaraz będzie. Liść lipy będzie się rozwijać. Również jak najbardziej jest jadalny. Można sobie zjadać. Młode pączki świerku, sosny i jodły również są jadalne. Te młode pączki można sobie zjadać. Pączki modrzewiu, które tutaj również teraz mamy, jak najbardziej jadalne. Również możemy sobie pączki modrzewiu zjadać. Starczy je takim pazurem obciąć, bo to on jest. I on teraz nie jest brudny w środku, tylko zielony od tych roślin, od ścinania ich. Dobra, i te pączki tutaj można teraz sobie normalnie zjadać. Mam taki fajny, aromatyczny posmak. Lekko cytrynowy gdzieś w oddali. Tak mi to smakuje, jakby troszeczkę cytryny w nim było. No, sorry, że wszystkiego wam nie pokazałem teraz, że wszystko zjadam, tylko to jest taki problem techniczny ogólnie, ponieważ ja muszę za każdym razem ten film stopować, żeby po prostu odwrócić kamerę na tą przednią, żeby można było to sfilmować. I tu będę miał masę składania przez to, ale ogólnie wszystko, co wam pokazałem, normalnie zjadam. Może następnym razem się uda, że będziemy miał kto sfilmować, to wtedy wszystko sfilmujemy. Dobra, następna rzecz to ogólnie już jest nasz klasyk, można powiedzieć. Liścierzyny. Tutaj mamy te stare, ale tu już mamy młode. Także on się praktycznie nie kończy. Jego można całą zimę zjadać non-stop, tak jak jest na tych krzakach, i praktycznie jak już się kończy, bo te już nie wyglądają za ciekawie teraz, to już mamy od razu nowe na śniadanie, można od razu jeść. Dobra, tutaj od razu troszeczkę niżej mamy przywrotnik pospolity. Roślina również jak najbardziej jadalna. Tutaj mamy młode stadium tego, tak wygląda młode stadium, tu jest większe stadium. Jadalne jak najbardziej wszystko, i jeżeli ktoś ma jakieś problemy z okresem, menstruacją, takie rzeczy, różnego rodzaju kobiece problemy, polecam się zainteresować tą rośliną. Jeszcze nie robiłem filmu o niej, ale jest w planie, nie da się wszystkiego naraz zrobić, bo jest tego po prostu za dużo. Tutaj obok od razu mamy babka. To jest akurat babka lancetowata, wąskolistna, jak ją zwał, tak zwał. Mamy jeszcze szerokolistną, obydwie są jadalne. Młode stadium teraz jak najbardziej, bardzo dobrze jadalne, ponieważ teraz nie ma jeszcze tych włókien tutaj. Tu się robią takie włókna, takie włosy w środku i one teraz jeszcze są tak dobrze jadalne, można powiedzieć. Później będzie z nimi już troszeczkę gorzej, ponieważ później będą się bardziej nadawały tak pod blender, ponieważ te włosy się troszeczkę wieszają na zębach, jak się to je, i takie dziwne uczucie się robi. Tutaj mamy gwiazdnica. To jest gwiazdnica. Również jest jak najbardziej jadalna. Kwiaty się akurat teraz jej pozamykały, bo jest niestety troszeczkę za zimno i ona się teraz zamknęła, ale ma normalnie takie fajne białe kwiatki. I cała roślina jest tutaj jadalna. Tutaj nam się otwiera już liść leszczyny, który również jest jadalny. Tylko jeszcze niestety, ale teraz jest taki malutki. No i tak to niestety jest, ale za chwilkę już będzie duży i można go będzie zjadać. A tam w oddali widzimy naszego zbieracza pokrzyw.
Dobrze, tutaj mamy tą przytulię czepną, która tutaj jest, która nam tutaj rośnie. Ona już powoli teraz się nie nadaje za bardzo na surowo do zjadania. Ona teraz bardziej już się nadaje pod sok, żeby z niej sok wyciskać i sobie go pić, bo ona już się czepia się troszeczkę za dużo i już może nam troszeczkę krzywdy zrobić przy połykaniu w przełyku. Bo mogą te włoski lekko podrażniać nasz przełyk. Oczywiście nie można zapomnieć teraz o naszym faworycie, który tutaj jest. To jest czosnek niedźwiedzi. Teraz nam akurat rośnie bardzo pięknie, duży jest. Również można go dodawać do sałatek i zjadać. Tylko tutaj nie polecam nikomu zjadać za dużych ilości na surowo jego, ponieważ nie jest to zbyt wskazane, żeby za dużo na surowo go tak sobie zjadać, bo można sobie troszeczkę podrażnić żołądek w zbyt dużych ilościach tutaj. Także to już mówię na zapas. Dobra, tutaj będziemy powolutku kończyć ten film. Co jeszcze? Jeszcze ogólnie można sobie zjadać liście topoli, również w małych ilościach, nie za dużo. Listki klonu, ponieważ to u mnie nie rośnie akurat, także jeżeli mamy młode listki klonu, również można sobie ich troszeczkę zjadać jako dodatek do tego. Z klonu można również spuszczać sok, podobnie jak z brzozy, tylko to już ogólnie teraz praktycznie sezon się kończy, już może się w niektórych miejscach skończył, także to już jest po tak zwanych ptokach. Dalej, co następne? Za chwilkę będzie jesion. Liście jesiona również w młodym stadium, tylko i wyłącznie jak one się otwierają, można zjadać w małych ilościach, nie za dużo. Także jest również jesion i jadalny. Listki winogrona za chwilę też powinny się otworzyć, również będą jadalne. No i ogólnie polecam Wam zajrzeć sobie, wejdźcie sobie na mój kanał i kliknijcie sobie playlisty. Tam jest playlista rośliny jadalne. Tam możecie dokładniej sobie zobaczyć, był film o drzewa jadalne, tam dokładnie mówiłem co i jak, i był film o krzakach jadalnych, także to też możecie sobie tam zerknąć, bo teraz jest ten właśnie taki okres, tak jak mówiłem, teraz mamy ten urodzaj, można powiedzieć, także teraz można z tych rzeczy korzystać, bo tam to dokładniej bardziej omówiłem, bo dzisiaj nie chciałem za bardzo się wgłębiać tutaj w to wszystko, żeby ten film nie był znowu za długi, bo też widzę, że te dłuższe filmy nie za bardzo jest sens ich robić, bo nie każdemu się chce oglądać. Widzę w statystyce przeważnie do połowy, także staram się skracać, żeby nie być za długo te filmy nie wychodziły, także tam sobie zajrzyjcie i tam dokładnie jeszcze różne inne rośliny można też sobie pooglądać, które są jadalne. Dobra, także tyle na dziś, uciekam do domu, bo jest zimno i zaczyna już nawet coś kropić, także nie chcę za bardzo zmoknąć. Także tyle na dziś i pozdrawiam Was.